Witajcie moi drodzy. Idę sobie właśnie na spacer w moje ulubione miejsce. Nareszcie mamy majowe, fajne słoneczko. Można bez kurtki się przejść. Ciepło. Natomiast o czym dzisiaj? Słuchajcie o instalacjach fotowoltaicznych, które zasadniczo działają, ale jakby nie działały. Taki temat może się wydawać ciekawy, może nie. Dla osób zaznajomionych z tematem to będą oczywiste oczywistości. Natomiast myślę, że nie dla wszystkich. I tutaj właśnie chciałem się zająć kwestią tego, że coś może się wydawać, że działa, ale tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Zapraszam na odcinek. No właśnie, o co tutaj chodzi, co ja mam na myśli? Słuchajcie, mianowicie chodzi o wydajność waszych instalacji fotowoltaicznych. Coraz częściej jest tak, że montujecie sobie instalacje o mocach 10, 15, 20, 30 kWp, co po niektórzy 50 i więcej. Czyli ewidentnie widać trend wzrostowy i zapotrzebowanie na energię i świadomość w kierunku tego, że chcemy mieć tą energię całorocznie, chcemy mieć jej jak najwięcej, zwłaszcza w okresie, kiedy jest pochmurno, w okresie jesienno-zimowym, w zimie. I bardzo dobrze. Kierunek słuszny. Jeśli tylko ktoś ma środki finansowe, żeby taką dużą instalację wykonać, ma miejsce na taką instalację, jak najbardziej pochwalam, należy to zrobić. Natomiast wiele osób, które wynajmą sobie powiedzmy jakąś firmę do wykonania instalacji, no nie wiedzą tak naprawdę, czy ta instalacja im działa dobrze. Coś tam produkuje, no ale czy to jest wszystko, co powinna produkować? Czy jest ok? Często jest tak, że instalator powie, tak, jest super. No niestety nie jest. Więc zacznijmy może od tego, ile statystycznie powinna wykonać, czy wyprodukować instalacja fotowoltaiczna u Was. Takim przykładem posłużę się w przypadku instalacji oczywiście skierowanej typowo na południe i przy założeniu oczywiście, że jak jesteście wpięci do sieci, że nie macie problemów z tą siecią, czyli nie macie zbyt wysokiego napięcia, falownik się nie wyłącza, wszystko funkcjonuje. Jeżeli weźmiemy sobie na tapetę taką klasyczną instalację 10 kWp, to tutaj z każdego kilowatopika w ciągu roku średnio powinniście mieć wyprodukowane 1 MWh, czyli 1000 kWh. Jak sobie spojrzycie na statystyki pracy waszej instalacji, to właśnie tyle powinno być. Czyli z takiej dziesiątki powinniśmy mieć raczej nie mniej niż 10 000 kWh uzyskanej energii ze słońca. Mogą być drobne różnice. Może to być 9,8, może to być 10,2. No wiadomo, to nie jest idealne. To jest mniej więcej te 10, ponieważ to się przyjmuje, że na 1 m2 do powierzchni Ziemi dociera nam moc słoneczna, czy promieniowanie słoneczne wynoszące 1000 W. I teraz, co jest tutaj istotne do zweryfikowania, bo u niektórych z Was może być tak, że ta instalacja wcale tyle nie wytwarza. Ktoś powie, no tak, u mnie jest tylko 6000 kWh, a mam dziesiątkę. No właśnie. Pierwszą rzeczą, jaką należałoby sprawdzić, to jest właśnie przede wszystkim to, czy w słoneczny dzień Wasz falownik fotowoltaiczny się nie wyłącza. Czyli w jakiejś tam historii, w analizie danych napięciowych trzeba sprawdzić, czy nie było często sytuacji, w której mieliście przekroczone 253 V. Jeżeli tak jest często,
to wiadomo, że instalacja będzie działać o wiele gorzej, o wiele mniej wydajnie. Natomiast jeżeli nie ma tych przekroczeń, no cóż, może być inny powód. Oczywiście, jeżeli instalację macie zrobioną nie na południe, tylko na przykład wschód-zachód, to wykres produkcji będzie bardziej wypłaszczony, ale generalnie energii może być nieco mniej. To jest oczywiście świadomy wybór, albo no takie są warunki, inaczej nie mogliście założyć. Mniej więcej różnica między wschodem a południem to jest 18% w uzysku, między południem a zachodem jest 17% uzysku mniej, więc te jakby uzyski mogą być mniejsze, prawda? Ale ponieważ znowu jest to wschód-zachód, no to w tym momencie, jeżeli tak większość osób by miała naokoło, bo taki jest teren, takie są domki na przykład, no to już napięcie może nie wzrastać i te instalacje mogą produkować przez cały dzień i de facto o wiele dłużej, czyli tak naprawdę uzyski mogą być z takiej dziesiątki na poziomie 9,5, 9,600, 9,700 w skali roku, czyli nie jest to znacząco odbiegające od normy. Gorzej, jeżeli te uzyski są właśnie na poziomie na przykład tych 6000 kWh. No i wtedy właśnie trzeba było zweryfikować, co się wydarzyło. Otóż, co może być nie tak? No załóżmy, że macie dach i instalację na dachu, ale ten dach jest wielospadowy. No i teraz instalator, który przyszedł, był świeżym monterem, nie wiedział, nie sprawdził, zamontował panele. Część paneli jest na przykład pod kątem 15 stopni, druga część paneli jest pod kątem 25 stopni, jeszcze gdzieś indziej zamontował panele w pionie na jakimś fragmencie ściany, czy zrobił to na 90 stopni. No i cóż, żeby było śmieszniej, wszystko połączył w jeden łańcuch, no bo tak. No i się okazuje, że oczywiście instalacja działa tak wydajnie, jak najsłabsze ogniwo, ponieważ panele są połączone szeregowo. I teraz, co z tym zrobić? No, zasadniczo instalacja praktycznie jest do przerobienia, bo to działać dobrze nie będzie. Czy można jakoś temu zaradzić? Można próbować. Czy to się uda? No to zależy od liczby paneli, od tego, jaki macie falownik. Bo można spróbować rozdzielić ten łańcuch na przykład na 2 łańcuchy albo na 3 łańcuchy. No ale wtedy pojawia się kolejny problem. A mianowicie problem, który dotyczy poziomu napięcia. Bo wtedy jest taka sytuacja, że część paneli, na przykład będzie ich powiedzmy 7-8 połączonych szeregowo, da Wam na przykład napięcie 300-350 V. To może być za mało do tego, aby falownik się wzbudził. No i wtedy zrobi się kolejny kłopot, bo falownik może w ogóle nie ruszyć. Bo może być w dokumentacji określone, że aby falownik wystartował, potrzebuje na przykład 500 albo 600 V napięcia stałego, prawda? I to musi być na każdym łańcuchu zapewnione. No i w takiej sytuacji, no to nie pozostaje Wam już nic innego, jak oczywiście zgłosić reklamację i tutaj próbować coś, że tak powiem, uzyskać od Waszego instalatora, pod warunkiem, że oczywiście jeszcze istnieje, że firma działa i tak dalej. I co można jakby zrobić? Jeżeli macie miejsce na dachu lub gruncie, no można oczywiście tę instalację rozbudować, rozdzielając znowu na łańcuchy i wtedy na każdym łańcuchu będzie wysokie napięcie i to będzie działać, bo na różnych łańcuchach mogą być różne poziomy napięć. Można spróbować zamontować mikroinwertery, czyli wyrzucić ten Wasz główny falownik, który macie i pod każdym panelem założyć mikroinwerter. Wtedy każdy panel będzie działał niezależnie, ale oczywiście to się wiąże ze zdecydowanie większymi kosztami. Natomiast no jest to jakieś rozwiązanie, które
w jakim stopniu rozwiąże problem. Czy można zrobić coś jeszcze? No można. Bo takim ciekawym rozwiązaniem jest na przykład zastosowanie MPPT, regulatorów MPPT i przetwornicy dalej. Czyli to będzie działać podobnie, natomiast jak gdyby wtedy możecie część paneli, na przykład z tej jednej połaci, gdzie macie 20 czy tam 15 stopni, prawda, dać pod jedno MPPT, z drugiego dać pod drugie, z trzeciego pod trzecie i potem te regulatory razem połączyć, dopiero wpiąć w przetwornicę czy w falownik i wtedy to już będzie działało. Jak gdyby taki MPPT, taki regulator nie wymaga aż tak wysokiego napięcia do startu, jak falownik i to powinno nam zadziałać. Jest jeszcze inna możliwość. No też nie będzie tania, no ale oczywiście tutaj mowa o rozwiązaniu SolarEdge i o optymalizatorach mocy. Oczywiście mogą to być inne optymalizatory, na przykład Tigo, natomiast no tu są różne kwestie, bo to też znowu zależy od tego, na co kto patrzy, na co kto zwraca uwagę i co chce się osiągnąć. I teraz, co nam da jak gdyby dołożenie pod każdym modułem, pod każdym panelem osobnego optymalizatora mocy? Ale między innymi da nam to tyle, że uzyskamy również niezależność działania paneli od siebie, a co za tym idzie, jak gdyby oddzielone całkowicie od siebie te połacie, które są no, pod różnym kątem nachylone, czy też w różnych kierunkach geograficznych są panele ułożone. I wtedy mamy taką sytuację, że każdy z paneli działa osobno, ewentualne zabrudzenie tego panela, jego zacienienie, no też nie będzie miało wpływu na pracę pozostałych modułów i to będzie funkcjonować. No i niestety to się wiąże z tym, że w przypadku SolarEdge'a trzeba kupić cały system, czyli falownik plus optymalizatory mocy odpowiednio dobrane parametrycznie do prądu i napięcia Waszych paneli. To też jest bardzo ważne, bo wielu instalatorów o tym nie wie. Montuje to na pałę. No i potem efekt jest taki, że to po prostu nie działa. I każdy powie wtedy, och, ten SolarEdge taki miał być wspaniały, a on nie funkcjonuje. No jak źle zrobiłeś, to nie funkcjonuje. Jak kupisz sobie Tigo, no to też jak nie kupisz do tego bramy, to też to działać nie będzie. Albo będzie działać w bardzo ograniczony sposób. Natomiast wracając, jeżeli masz na przykład taki SolarEdge, to tam wyraźnie jest podany wymóg, że jeśli masz instalację jednofazową, to minimum co musisz mieć, to 8 paneli na łańcuch. A jeśli jest to instalacja trójfazowa, to w starszym przypadku, jeżeli chodzi o optymalizatory mocy, czyli seria P, to było to 14 modułów na łańcuch. W tej nowszej już, w serii S, jest to co najmniej 16 modułów. To wynika właśnie z tego, że na tym łańcuchu musi być odpowiednie napięcie uzyskane. Napięcie startu. Jeżeli nie będzie tam co najmniej tych 650 V, to niestety, ale system nie ruszy. I oczywiście optymalizatory podbijają napięcie. Starają się robić to również w pochmurny dzień. Przez to ten falownik będzie lepiej działał, no ale pewne minima muszą być spełnione. Jeśli tego nie spełnimy, no działać nie będzie. I teraz, no to jest właśnie jakby ten drugi główny problem, który myślę, że udało mi się omówić. Natomiast co jeszcze? Gdzie może być przyczyna tego, że coś nie pracuje? Ano, źle zarobione złącza MC4, złe przekroje przewodów, bo ktoś zaoszczędził. Co się dzieje? No, część energii idzie w gwizdek. Następuje grzanie się przewodów, złączy. Nie są to oryginalne złącza Staubli, tylko jakieś podróbki. Albo są źle dopasowane, nie mają pełnego styku. No i już abstrahując od tego, że kable i złącza się grzeją i tutaj sporo tracimy tej energii, no to jeszcze do tego występuje potężne ryzyko wystąpienia czy pojawienia się pożaru. Bo taka złączka się
grzeje, aż się ugrzeje, aż się zacznie topić tworzywo, z którego jest wykonana. Następnie zacznie się topić, potem plastik się nagrzewa ponownie jeszcze mocniej i dochodzi do zapłonu. No dobrze wiemy, czym się kończy zapłon złącza. 95% pożarów fotowoltaiki właśnie jest spowodowanych źle zarobionymi końcówkami NC4, źle dociśniętymi złączami. Także na to zwracam szczególną uwagę. I teraz, co dzieje się w sytuacji, czy jak temu można zapobiec? No, wygląda to następująco. Jeżeli macie zwykłą instalację bez optymalizacji mocy, no to coś Wam nie pasuje. No, powinno być 10 tysięcy kWh z tej dziesiątki, jest 6 albo 7 tysięcy kWh. No możecie szukać, możecie mieć termowizję, możecie weryfikować, gdzie następuje grzanie przewodów, co się dzieje, ale niekoniecznie musicie to znaleźć. Stąd też oczywiście ja zalecam wykonywanie przeglądu instalacji fotowoltaicznej, no powiedzmy, że raz na 3 lata chociaż, żeby to gdzieś tam zweryfikować, żeby było bezpiecznie. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się na instalację opartą o SolarEdge, no to w zasadzie ten problem przestaje istnieć. A dlaczego? Ano z tego powodu, że po pierwsze, tak jak Wam pokazywałem na ostatnim materiale, u mnie jest taka sytuacja, że jeden z modułów nie funkcjonuje, coś tam mu się stało i oczywiście nie ma to wpływu absolutnie na pracę pozostałych modułów. Po prostu nie działa, system funkcjonuje, ma wystarczające napięcie i jest ok. Natomiast no, ponieważ jest to SolarEdge, to nie ma jakby to wpływu na cały string, na cały łańcuch i nie jest tak, że instalacja w ogóle nie pracuje. Ale jeżeli mamy dużą instalację opartą o właśnie optymalizatory mocy, no to już jest taka sytuacja, że jak macie serię S, to w każdym złączu tego optymalizatora mocy mamy zainstalowaną fabrycznie czujkę temperatury. I teraz, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że któreś z tych złączy jest źle zaciśnięte, niedociśnięte, czyli panel do optymalizatora mocy, czy też optymalizator do przewodu, który jest dołączany i prowadzony do falownika, to system wykryje różnicę temperatur na danym panelu, na danym optymalizatorze mocy w stosunku do pozostałych paneli w szeregu. I poinformuje od razu Was, jako użytkowników na platformie monitoringu, że jest problem właśnie z temperaturą w tym łańcuchu, na tym konkretnym panelu. Kolejnym krokiem będzie oczywiście to, że system odetnie ten dany panel lub nawet w skrajnych wypadkach cały łańcuch i też o tym poinformuje. Jak będzie odcięty, no to nie ma problemu, nie pracują optymalizatory, napięcie na każdym optymalizatorze jest po stronie jego wyjścia wynosi 1 V, po stronie wejścia, czyli między nim a panelem jest tyle, co daje panel, czyli powiedzmy te 35-40 V, czyli napięcie bezpieczne, ale tam prąd generalnie nie płynie, więc nie ma możliwości, by to się grzało, a efektem tego jest to, że absolutnie nie dojdzie do żadnego pożaru. I to jest rozwiązanie idealne. Całkowicie bezpieczne, jest pełny peposz. Więc myślę, że ten temat też mamy już omówiony. No i zostaje jeszcze jedna kwestia. Mianowicie sytuacja, w której właśnie poprzez to, że coś się gdzieś grzeje, czy też są zbyt krótkie łańcuchy, no to nie macie tej produkcji wystarczającej, prawda? Są jakieś cienie na panelach. Panel jest zabrudzony. Panele były dokładane i na przykład, że tak powiem, no jeden panel ma 380 W, jeden panel ma 420, jeszcze inny ma 500 W. Gdzieś tam dokładaliście to razem na kilka etapów. Też to zostało połączone w jeden łańcuch. No i wydaje się, że moc powinna być większa, a jest mniejsza. No jest mniejsza, no bo to wszystko pracuje
Jeżeli to nie ma optymalizacji, nie ma mikroinwerterów czy tego typu systemów, o których mówiłem wcześniej, no to niestety, ale tak to działa, że będziecie mieli tylko i wyłącznie pracę taką, jak najsłabsze ogniwo w łańcuchu. A jeżeli będzie to już optymalizacja, na przykład na SolarEdge'u i znowu odpowiednio dobrane optymalizatory, przy czym uwaga, one muszą być takie same w całym łańcuchu. Czyli jeżeli panel ma 500 W, to pod niego szykujemy optymalizator, a te panele o niższej mocy mogą również na tym optymalizatorze funkcjonować, będzie ok. Ale wtedy mamy taką sytuację, że ten, co ma 500, będzie pracował jak 500, ten, co ma 380, będzie pracował jak 380, a ten, co ma 450, będzie pracował jak 450. I wtedy instalacja pracuje poprawnie. Moi drodzy, tych problemów jest wiele, które powinno się rozwiązywać, na które powinniście uwagę zwracać. Natomiast to tylko od Was zależy, jaką firmę wybierzecie do montażu fotowoltaiki, kto Wam montował, czy macie wsparcie, czy firma się opiekuje instalacją, czy patrzy co jakiś czas chociaż, jak ona produkuje, czy wykrywa problemy, czy jest Wam w stanie pomóc, jak zadzwonicie i zdalnie coś podpowiedzieć, sprawdzić, zweryfikować, naprawić usterkę. No, jeżeli macie taką firmę, to wszystko super, dobrze wybraliście. Jeżeli jest inaczej, cóż, szukajcie kogoś, kto Wam pomoże, bo jeżeli to będzie tylko kwestia złego montażu, złych kątów, to nic się złego nie stanie. Ale jak to będzie właśnie problem z rezystancją złączy, z niedopasowaniem, to się może skończyć tragicznie, czego absolutnie nikomu nie życzę. Moi drodzy, nie przedłużam. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za obecność, za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeżeli tak, to oczywiście bardzo serdecznie, jak zwykle proszę o łapeczki w górę, o liczne komentarze, subskrypcje, być może jak ktoś ma ochotę, to o wspieranie kanału, za co też wszystkim wspierającym bardzo dziękuję. Dyskutujmy, napiszcie mi proszę w komentarzach, czy macie jakieś problemy z Waszymi instalacjami, czy coś Wam może nie działa, nie funkcjonuje tak jak należy, albo macie takie wrażenie, że coś nie funkcjonuje, a jeżeli mieliście problem i on już nie istnieje, to czy sami go rozwiązaliście, czy też może wezwaliście właśnie instalatora i on ten problem rozwiązał, albo nie rozwiązał, jak to wyglądało. Myślę, że warto wiedzieć co i jak. No i tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!